To ja, Gdynia. Wyłoniłam się z morza. Śmiało podniosłam wzrok znad fal i widzę miejsce stworzone specjalnie dla mnie. Jak to pięknie. Fale rozbryzgują się o brzeg. Biała piana miesza się z piaskiem. Rozsypuje muszle i bursztyny. Krzyczą mewy. Niebo pochyla się nad wodą, a woda łączy z niebem. Słońce opromienia plaży blaskiem. Tak to pięknie. To ja, Gdynia. Otaczają mnie Stolemowie, ogromni i silni. Obserwuję ich, gdy ciskają w dal głazy, by dowieść swej mocy. Pewien Stolem mieszka po sąsiedzku w warownym grodzie na kępie oksywskiej. Jego piękna córka nie chce męża, chyba że byłby silniejszy od niej i tak zręczny, że dalej rzuci kamieniem. Wielu próbuje, a ja przyglądam się ich zmaganiom. Dopiero młody rybak spod kamiennej góry ciska głos hen aż na skraj lasu. Zachwycona Stolemka po ślubie kaszubskiego siłacza, a ja splatłem na milionek z wodorostów i bursztynu. Głazy, którymi rzucali, zachowuję do dziś ja, Gdynia. Gdynia. Tak mnie nazywają, choć jeszcze mało kto o mnie wie. Kolejno dbają o mnie bliscy starsi. Panowie z Urzędzina, a po nich kartuzi. Ja zaś z wdzięcznością daję im sieci pełne ryb, sady kolorowych owoców, lasy bogate w zwierzynę, pola dające świetny plon. Coraz chętniej odwiedzają mnie rybacy i kupcy. Przyciąga ich woda i słońce. Wielu zostaje na zawsze, czyniąc moje życie coraz bardziej gwałtownym i ruchliwym. Obudziłam się z pierwszego snu. Rosnę i pięknieję. Jestem jak mała muszelka na brzegu morza, polskiego morza. Zauważa nas król Władysław IV. Na mojej redzie marynarze i kupcy przeładowują towary. To dobry czas, a jeszcze lepszy zaczyna się w 1637 roku, gdy świętujemy w Wedłowie zaślubiny kraju z morzem. W wielu głowach już plą się marzenia o dalekich lądach i zamorskich podróżach. Marzenia te realne będą dopiero w XX wieku. Ponowne zaślubiny z morzem świętujemy w 1920. Potem jak traktat wersalski przyznał Polsce
Gdynią. Ja, Gdynia, żyję w sercu Kaszub. To piękny region dzielnych ludzi, zmiłowanych w tradycji, pielęgnujących dawne obyczaje, język. Kaszubskim tańcom przygrywają rogi, diabelskie skrzypce. W kaszubskich haftach są kolory nieba i morza, łąk i słońca, miłości i pracy. Kaszubskie pociągarstwo to nie tylko łubianki i kosze, ale nawet but dla koni. Kaszubska tabaka raduje niejedno serce. Kaszubska przedsiębiorczość to fundament odbudowy przyszłego miasta. Dostrzega mnie i projektuje inżynier Tadeusz Wanda. Minister Eugeniusz Kwiatkowski dba o mój rozwój. Gdynianie nadają mu za to honorowe obywatelstwo miasta. Mam najnowocześniejszy port w Europie. Odbieram wiele zamówień handlowych i broni. Szybko zdystansowałam port gdański. Jestem nadmorskim miastem marzeń. Przeciągam setki ludzi z całej Polski. Szukają pracy, pragną nowoczesności i rozwoju. Kilka lat liczba moich mieszkańców wzrasta ponad 100%. Dzięki mnie Polacy wierzą i widzą, że warto marzyć i można sprostać wszelkim wyzwaniom. Po zaślubinach Polski z morza uzyskuję prawa miejskie. Przybywa mieszkańców. Mam już komunikację miejską, szkołę morską i kluby piłkarskie. Mam stadion, molo i lotnisko. Jestem dynamiczna i zmotoryzowana. Na jednego mieszkańca mam więcej samochodów niż Warszawa. Od Fordów T po futurystyczne limuzyny. Mój automobil skupia elitę wybrzeża. Jestem nowoczesna i nieszablonowa, jak ludzie, którzy mnie wymarzeni chcą żyć. Mój styl to modernizm. Moje gmachy i ulice zapewniają wygodę i funkcjonalność. Pokrojowe linie, jasne barwy i przyszklone powierzchnie nadają mi lekkość i grację wielkich statków. Jakbym wpływała do morza, a może do mnie. Tak właśnie wygląda wymarzone okno na świat. Mam też stocznię. Początkowo tylko remontuję kutry rybackie, później także okręty i statki. Działa z rozmachem. Wypuszcza w świat niemal 600 statków pływających pod różnymi banderami. Moja stocznia buduje nie tylko statki, ale też więzi na całe życie. Daje siłę do solidarnych protestów przeciwko niesprawiedliwości i pozwala zapisywać ważne karty historii. Ja, Gdynia, jestem całym sercem Polska. Pracuję dla Polski. Dbam o jej dobro. Ciągną do mnie turyści spragnieni morza. Mam dla nich wiele atrakcji, pensjonaty i hotele, kąpieliska i plaże, morską bryzę
i słońce. Przyciągam też ludzi przedsiębiorczych, takich jak bracia Wilke, Robert i Franciszek. Zamiast łowić ryby, zabierają na swój kuter turystów. W mojej stoczni budują motorówkę Delfin. Później powstaje także rekin, bajka i gryf, siostrzana Jaś i Malusia. To one wożą letników do Orłowa, Sopotu, Gdańska, Jastarni i Helu. Zapraszają na wycieczki po porcie. Kursują przez całe lato, uszczęśliwiając setki tysięcy turystów spragnionych morskich wrażeń. Ja, Gdynia, staję się morską potęgą. Podnoszę banderę na pierwszym żaglowcu szkolnym Dar Pomorza i na pierwszym statku pasażerskim Polonia. Linia kolejowa łączy mnie ze Śląskiem. Szczycę się strefą wolnocłową. Pierwsze polskie święto morza gromadzi blisko 150 tysięcy ludzi. Przed lożą prezydencką defiluje wojsko, policja, harcerze i strzelcy, przedstawiciele Sokoła i miast. Odtąd co roku świętuje więź Polski z morzem. Na te dni przybywają ludzie z całego kraju. Z czcią wchodzą do Bałtyku, czynią znak krzyża morską wodą i zabierają ją w butelkach. Czują, że ja, Gdynia, mój port i oparta na nim flota zapewnią Polsce dobrobyt i znaczenie na świecie. Łączę się z Ameryką. Od 1930 działa pierwsza regularna linia pasażerska przez Atlantyk do Nowego Jorku. 5 lat później w dziewiczy rejs płynie nią Piłsudski. Pierwszy nowoczesny polski transatlantyk. Pływa też tędy jego bliźniak, Batory. Banderę na ostatnim transatlantyku chrobrym podnosimy w ostatnie przedwojenne lato. Zdążę odbyć ledwie pół regularnej podróży i już nie wracam. Emigranci i podróżnicy żegnają polski ląd na dworcu morskim, który dziś mieści Muzeum Emigracji. Dokumentuje odwagę marzycieli i szlaki ich podróży. W lecie 1939 roku odwiedza mnie Jan Kiepura. Stojąc na dachu auta, na cały plac grunwaldzki śpiewa arie i pieśni ludowe. A później nadciągają Niemcy. Walczą o mnie polscy żołnierze, marynarze i gdyńscy kosynierze. Odcięci od reszty kraju nie mogą ocalić ani mnie, ani siebie. Niemcy nazywają mnie Gotenhafen, jakbym naprawdę była portem gotów. Już nie jestem miastem z marzeń, tylko germańską bazą wojenną. Nie godzę się z tym. Przez port, w którym panoszą się Niemcy, wysyłam w świat polskich bohaterów, takich jak Jan Nowak-Zielański. Przywołuję i błogosławię dzielne harcerki i harcerzy, biorących czynny udział w walce z okupantem. Akcje wywiadowcze B1 i B2 to dzieło ich patriotyzmu i odwagi. Wiosną 1943 roku moje serce bije w rytmie konspiracji. W moich ulicach dojrzewa męstwo, a w murach rozbrzmiewa język wroga. Jestem Gdynia,
Zrodzona z morza, ocalona przez polskich harcerzy. 47 z nich zapłaciło młodym życiem za pokój i za Gdynię. Ich pamięć to moje światło. Niewiele ocalało z mojego portu i stoczni, ale żyję ja, Gdynia. Polscy żołnierze ponawiają zaślubiny z Bałtykiem. Wracają do mnie zdziesiątkowani Gdynianie. Przybywają bezdomni warszawiacy, rozbitkowie z Lwowa i Wilna, którzy stracili wszystko, nawet ojczyznę. Ja, Gdynia, jestem ich ziemią obiecaną. Jestem szansą na spełnienie marzeń o lepszym życiu. Szybko wracam do sił. Niewiele miast zdoła w tak krótkim czasie podnieść się i rozwinąć. Ja to potrafię. 5 lat po wojnie buduję pierwszy nowy statek. Odzyskuję dawny poziom i przekraczam go. Wierna hasłu Gdynia dla dużych statków. Mój port zaczyna przyjmować 100-tysięczniki. Zyskuję terminal kontenerowy. Buduję blokowiska i osiedla. Mam nowe centrum. Rozwijam główną arterię i obwodnicę. Rozpoczynam budowę estakady. Jestem oknem na świat. Przyjdzie czas, że linia promowa połączy mnie ze Szwecją. Spoglądam na nią, ale widzę też siebie. Wciąż większą i piękniejszą. Coraz więcej ludzi nazywa mnie domem. Daję im co najlepsze. Dbam o zasłużone okręty. Po latach przygód i chwały przytulam je do nabrzeża, by jako muzea świadczyły o polskiej więzi z morzem. Rozkwitam i jak magnes przyciągam tysiące Polaków. Robotników, stoczniowców, marynarzy. Ciężko pracują i nie godzą się na niesprawiedliwość. W grudniu 1970 moi stoczniowcy buntują się przeciw polityce władzy. Wielu z nich opłaci to wolnością, zdrowiem i życiem. Ja, Gdynia, zawsze ich będę pamiętać. Są też radosne dni, pełne nadziei. W sierpniu 1980, gdy rozkwita Solidarność. Siedem lat później przybywa do Gdyni papież Jan Paweł II. Uliczne msze, które odprawia, przyciągają tłumy spragnione spełnienia marzeń o wolnej Polsce. Jako pierwszą pozdrawiam Gdynię. Gdynia. W marzeniach wielu jestem oazą luksusu. To dom
sami zabierają statki z całego świata. Przywożą egzotyczne owoce, kolorowe ciuchy, nowoczesny sprzęt i płyty. Gdynianie kupują je w handlu. Pachnie dobrą kawą i luksusem. Moja Baltona zaopatruje statki i samoloty, sklepy w kraju i polskie placówki dyplomatyczne za granicą. A w grudniu cała Polska czeka na wiadomość, czy do portu przypłynęły już pomarańcze. Ja, Gdynia, jestem aktywna i dbam o kondycję. Mam liczne kluby sportowe. Gram w piłkę, biegam, szaleję na kortach, jeżdżę konno, szusuję na nartach. Jestem słynna z rajdów samochodowych, motosportu i zawodów Ironman. Mój stadion miejski spełnia kryteria UEFA. Kocham statki i jachty i żaglowce takie jak Dar Pomorza, który przepłynął pół miliona mil morskich, więc jakby 25 razy okrążył kulę ziemską. Jego zwycięstwo w regatach The Tall Ships Races daje asumpt do operacji Żegla 74. Przypływają do mnie żaglowce i jachty z całego świata. W wielkiej paradzie morskiej uczestniczy ich prawie 600. W XXI wieku wiele razy goszczę największe żaglowce świata. Gdynia Sailing Days i operacje Żagiel są zawsze prawdziwym świętem miasta i morza. Ja, Gdynia, nigdy się nie zestarzeję. Tętnię życiem. Przyciągam ludzi twórczych i pracowitych. Sprawiam, że kolejne pokolenia odnajdują artystów w teatrach. Dla kinomanów mam festiwal filmowy, dla malomanów programy. Miłośnikom sztuki dedykuję raport, a czytelnikom nagrodę literacką Gdynia. Moim klubem są nowoczesne muzea. Ja, Gdynia, jestem silna i inspirująca. W mojej duszy odbijają się twarze wybitnych postaci świata nauki, sztuki i sportu, jak i tysięcy gdynian, którzy kochają to miasto i tu widzą swoją przyszłość. Dzięki wam wszystkim wciąż pozostaję młoda, odważna i żądna przygód, będąc dumną córką marzenia o morzu i wolności. To marzenie na zawsze nas łączy. Zaczęło się od morza. Baśniowa opowieść o Gdyni. Czytała Maja Gadzińska.